docisnąć Polskę. Polskę katolicką, Polskę tradycyjną, Polskę, która chroni życie. I to dzieje się na naszych oczach. I wydaje się, że jesteśmy trochę naiwni, nie patrzymy na to, co się tak naprawdę dzieje. Otóż, proszę Państwa, naruszana jest nasza suwerenność, narzucane nam jest ideologiczne podejście do sprawy ochrony życia i to pojawia się w tej chwili we wszystkich naszych mediach. Otóż taka agenda ONZ-owska, która się nazywa CEDAW, po polsku CEDAW, do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet, opublikowała swoje wystąpienie, które nazwała raportem, wystąpienie przewodniczącej, na temat aborcji w Polsce, zalecające, że mamy zabijać dzieci w łonach matek, bo jeśli tego nie robimy, zwłaszcza w szczególnych przypadkach, to jest to nie tylko dyskryminacja, ale wręcz traktowanie kobiet w bardzo zły sposób. Są to po prostu tortury. Ciąża nie jest ani chorobą, ani torturą, no ale widzimy, w jakim kierunku to poszło. Proszę Państwa, pojawia się to wszędzie, ale nie ma komentarzy, tak jakbyśmy zamilkli. Pojawia się w języku polskim. Według opracowania PAP-u Polska Agencja Prasowa została przejęta przez obecną władzę i widać wyraźnie, że ten, kto to napisał po polsku, no jest po ściśle określonej ideologicznej stronie. I ten tekst jest w tej chwili wszędzie i dociera do naszych młodych, w naszych informacjach jest, kształtuje pogląd na Polskę. My torturujemy kobiety, bo my każemy im rodzić. Proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, skąd się to wzięło. Oczywiście trochę domniemania i trochę takiego myślenia, bo myślenie trzeba włączać w takich sytuacji. Proszę Państwa, 4 dni temu Donald Tusk podczas Kampusu Polska powiedział całkiem oficjalnie i całkiem na poważnie, że w Polsce w tej chwili w Sejmie nie ma większości, żeby zaakceptować aborcję, tak bez żadnych dodatkowych wyjątków, i on po prostu nie widzi możliwości tej zmiany, chociaż bardzo by chciał i chociaż, prawda, lewica tak bardzo mocno naciska. Ale lewica to nie ma tak znowu dużego poparcia w Polsce, dużej ilości głosów, a posłowie PSL powiedzieli, że nie zagłosują za zabijaniem polskich dzieci i koniec, kropka. No i w tym momencie mamy nową sytuację, ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną wypowiedź. Mianowicie pan Trzaskowski w momencie szczerości powiedział, że to nieprawda, że tylko Niemcy płacą na ten kampus Polska, bardzo dużo pieniędzy dał pan Soros. No i w tym momencie okazuje się, że na Polskę idzie naprawdę dużo pieniędzy, żebyśmy zrobili to, czego oni chcą. A chcą przede wszystkim, żebyśmy zaprzeczyli swoim poglądom, żebyśmy zaczęli zabijać swoje dzieci, żebyśmy weszli w konflikt z Kościołem katolickim. O to cały czas chodzi i tak było w Irlandii. Irlandia została zniwelowana i tam szły olbrzymie pieniądze. Dzisiaj idą przeciwko nam. I walczy się z świadomością społeczną i o nasze dzieci. Więc to, co się dzieje w szkole, to, co proponuje pani Nowacka, to jest to samo. No i 4 dni po wypowiedzi pana Tuska nagle ten raport opublikowany tak całkiem oficjalnie przez CEDAW, co tam w ogóle jest? Oni twierdzą, że my musimy zmienić prawo, ponieważ absolutnie krzywdzimy kobiety. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta jeszcze ustawę z 1956 roku, która pozwalała zabijać dzieci do 12 tygodnia, a często i później, gdzie nie było w zasadzie żadnych ograniczeń, gdzie to się robiło w spółdzielniach lekarskich. Miałam w swojej rodzinie dużo osób, dużo kobiet, bliskich mi kobiet, które były bardzo skrzywdzone przez aborcję.
I po prostu to było tak oczywiste, że aborcja krzywdzi kobietę, że jak one mówią, że może być bezpieczna, bo jest legalna, albo jeżeli będzie krzywdziło kobiety prawo, które chroni życie, które chroni dziecko i chroni matkę, no to w tym momencie mamy do czynienia z wystąpieniem czysto ideologicznym. Proszę Państwa, ta agenda to jest akurat takie miejsce, gdzie się chronią feministki, a wiemy, że na Zachodzie w tej chwili lewicowe feministki są dosyć wysoko postawione i że to się przekłada na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, to się przekłada na zachowania, prawda, te olimpijskie we Francji, to po prostu jest wszędzie widoczne. I teraz to, co oni nam proponują, to jest czysta ideologia i naciąganie tematu. Bo mówienie, że przestaniemy krzywdzić kobiety wtedy, kiedy je naprawdę zaczniemy krzywdzić, kiedy będziemy zabijać nasze dzieci, no to jest po prostu już naprawdę bardzo poważna sprawa i naciąganie ideologiczne, ale też naruszanie naszej suwerenności. Więc przyjrzyjmy się trochę po kolei, jak ten raport to omawia i czego tam w nim brakuje, bo w naszych mediach pojawiła się ta informacja w opracowaniu PAP-u, natomiast bez żadnych komentarzy. Ona jest powielana wszędzie, bez żadnych komentarzy. Dlaczego ich nie ma, że za szybko, że nas zaskoczyli, że my nie potrafimy wiedzieć, o co chodzi? Proszę Państwa, tak nie jest. Te komentarze się na pewno pojawią. Więc po pierwsze, tak jakby dziecko nie istniało. Dziecko nie ma praw, dziecko jest jakimś intruzem, jakimś robakiem, nie wiem czym w łonie matki i po prostu należy je usunąć i że to jest dla dobra kobiety. No to jest już postawienie sprawy kompletnie nielogicznie, kompletnie niezgodnie z faktami, ale jest stawiane jako główna teza. Po drugie, tak jak już powiedziałam, ciąża nie jest chorobą, a matka, która cierpi z powodu tego, że dziecko jest chore, bo badania prenatalne wykazały, że tam mogą być różne bardzo poważne problemy. Mogą, to jest jeszcze jedna uwaga, różnie to bywa. Ona cierpi, ale cierpi nie dlatego, że jej się krzywda dzieje, tylko dlatego, że krzywda dzieje się jej dziecku. Jest mnóstwo matek, które rodzi chore dziecko, pełni świadomie i chroni, bo chorego człowieka trzeba leczyć, trzeba go ochraniać. Można dzisiaj już robić wiele operacji w okresie prenatalnym. Naprawdę mamy osiągnięcia w tej dziedzinie, a zalecenie, żeby zabić dziecko, jest najgorszym wyjściem z sytuacji i matka będzie to nosiła w sobie i fizycznie, i psychicznie, i duchowo, aż do śmierci, przez całe swoje życie. Może tego nie pokazywać, ale w środku, wewnątrz siebie to ma. No i teraz, proszę Państwa, to jest taka ideologia, która jest narzucana i ten język jest ideologiczny. Mówi się, że aborcja. Proszę Państwa, dokumenty ONZ-owskie dzisiaj nie używają słowa aborcja. W ogóle takiego słowa nie ma. Oni mówią o wolności reprodukcyjnej, o zdrowiu reprodukcyjnym. To wszystko jest opakowane. A tu nagle mamy słowo aborcja. I mówi się, że to jest takie dobre. To jest pisane dla Polaków, ponieważ myśmy się jeszcze nie przyzwyczaili do tej nowomowy. I jeżeli jest treść na temat aborcji, to do Polaka dociera, o co tu tak naprawdę chodzi. Jakby było zdrowie reprodukcyjne, to ten tekst nie byłby aż taki mocny. Więc kto go pisał, proszę Państwa? Czy to pisały te osoby, które tam pracują angielskojęzyczne, czy też jeszcze, bo to są osoby z różnych stron świata, czy też po prostu pisali Polacy, pisały Polki pod zamówienie, że to zostało również przetłumaczone w taki, a nie inny sposób przez Polską Agencję Prasową, to też jest bardzo ciekawe, bo ta treść, nawet jeżeli się tłumaczy dokument ONZ-owski, jest bardzo daleko idąca. Normalnie dokumenty ONZ-owskie takich aspektów nie mają. No i teraz, proszę Państwa, jaka jest wartość, jakie jest znaczenie tego dokumentu?
proszę Państwa, to jest tylko międzynarodowa opinia jakiejś agendy, która ma ściśle określony profil i że ona się nazywa ONZ, to w zasadzie nic nie znaczy. Bo w ONZ dokumentem międzynarodowym jest tylko to, gdzie jest międzynarodowy konsensus, gdzie wszystkie kraje swoich przedstawicieli wyrażają zgodę na takie, a nie inne rozwiązania. Nigdy nie było zgody i konsensusu, że aborcja jest prawem kobiety, a one się na to prawo powołują. Także to wystąpienie nie jest obligatoryjne dla Polski, jest tylko jednym z kolejnych nacisków, żebyśmy przestali chronić nasze dzieci. Jednym z kolejnych, bo to się pojawia regularnie, również z podobnych komisji Unii Europejskiej. Już żeśmy się trochę przyzwyczaili do tego, że oni próbują z wszystkich możliwych stron nas naciskać. Teraz jednak widać, że po pierwsze jest bezpośrednia współpraca naszych lewackich feministek, które szukają wsparcia, żeby docisnąć premiera, no i że to jest też reakcja na jego wystąpienie, być może, że też wkurzonego Sorosza, który dał mnóstwo pieniędzy i jak na razie Polska Irlandią się nie staje. Bronimy się, bronimy swojego fundamentu. 2 miliony ludzi w pielgrzymkach na Jasną Górę. Okazuje się, że to jednak w Polsce tak nie działa. Ale proszę Państwa, jednocześnie jest zalecenie, żeby aborcja była legalna, bo ten raport, który oni robili, był na podstawie wizyty przewodniczącej tej agendy ONZ-owskiej w Polsce w 2021 roku. To im było potrzeba 3 lata, żeby taki raporcik napisać. To jest pisane na zamówienie i poszukali jakiegoś punktu odniesienia, czyli akurat tego momentu współpracy między polskimi feministkami, polskim ruchem proaborcyjnym, a nimi. No i oni mówią, że w Polsce mamy aborcje, które są robione w domu nielegalnie i są niebezpieczne dla kobiet. Bardzo przepraszam, ale co to jest pigułka aborcyjna, środek farmakologiczny, który oni zalecają, który oni promują i który ma być robiony właśnie w domu bez żadnej kontroli? To jest właśnie to. Ona w Polsce jest nielegalna, ponieważ nasze prawo chroni kobiety. Po tych środkach kobiety mogą nawet umrzeć, dostają krwotoków, najrozmaitszych powikłań. To się wcale nierzadko dzieje. Jest to znacznie niebezpieczniejsze niż aborcja ta tradycyjna, ta chirurgiczna. No i teraz mamy zalecenie, żebyśmy wszystko zalegalizowali, żebyśmy dali kobietom prawo do zabijania. Proszę Państwa, legalna to wcale nie znaczy bezpieczna, ale to też jest hasło, które jest używane przez te międzynarodowe gremia popierające aborcję. Proszę Państwa, to jest wszystko atak po prostu na Polskę, na nas, na nasze rodziny, na nasze kobiety, na nasze dziewczyny, bo pojawienie się takiego pseudoraportu, który dzisiaj jest w każdej gazecie, na każdym portalu, również na naszych katolickich portalach, jeszcze bez komentarzy, wpływa na świadomość, no bo taka agenda ONZ-u, no międzynarodowa, i ona mówi, że my mamy prawo. Czy obronimy się? Czy będziemy zdawać sobie sprawę, co oni tak naprawdę nam proponują? Oni też mówią, że w Polsce bardzo niebezpieczni są ci, którzy bronią życia, że nazywają nas antyaborcjonistami, nie obrońcami życia, tylko antyaborcjonistami i że sugerują, może jeszcze nie tak bardzo otwarcie, że jesteśmy zagrażający wolności, zagrażający kobietom, że my po prostu powinniśmy zamilknąć. No i coś trzeba zrobić, żeby tak się stało. To jest bardzo niebezpieczne. To widzimy już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, gdzie są wręcz prześladowania tych ludzi, którzy się modlą w tych miejscach, gdzie się zabija dzieci. Czy o to też chodzi, żeby to zrobić również w Polsce? To jest naruszenie wolności do wypowiedzi, wolności do tego, żebyśmy mogli bronić
naszych podstawowych wartości. Proszę Państwa, myślę, że my się nie damy. My się nie damy. Ale atak jest w tej chwili bardzo poważny i oprócz tego, że powinniśmy przede wszystkim trzeźwo patrzeć na sytuację, tłumaczyć naszym młodym, na czym polega ta gra, ale również powinniśmy pamiętać o tym, że to od nas bardzo wiele zależy. Oni nam tego narzucić nie mogą. To od nas zależy, a polskie społeczeństwo jest za życiem. My, Polacy, nie chcemy tego. Więc mówmy to głośno, aktywizujmy się, niech to, co się pojawiło w polskich mediach, ożywi również tych, którzy są po stronie życia. Powinniśmy wszyscy się w to angażować, jednoznacznie mówić, jak powinno być i że to jest naruszenie naszej wolności, naszej suwerenności, naszych praw, no i przede wszystkim zagraża następnemu pokoleniu Polaków, a przecież dzieci w Polsce rodzi się zdecydowanie za mało. Mamy kryzys. Zapraszam Państwa na stronę internetową naszą hli.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo dużo więcej informacji na podobne tematy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.